Dzień dobry, cześć, witam wszystkich, tym razem z pogranicza. Z pogranicza w sensie międzypaństwowym i z pogranicza pór roku. Przełom stycznia i lutego nie może się zdecydować, czy chce być późną jesienią, czy wczesną wiosną. A jak tak, to koniecznie trzeba zrobić jakiś większy rekonesans przed nadciągającym tak zwanym sezonem. Pogoda jest złudnie zwodnicza, ale brak wiatru pozwala sądzić, że w tych okolicach 3-5 stopni Celsjusza da radę objechać jakieś kółeczko dłuższe niż 100 km. Rozejrzymy się też za paroma atrakcjami na cieplejsze miesiące. Gotowi? Jedziemy? No to zapraszam. Droga rowerowa od dawnego przejścia granicznego w Lubieszynie jest bardzo wygodna. Do Lubieszyna można dotrzeć na kilka różnych sposobów, w zależności od tego, z której części Szczecina startujecie i jaką drogę oczywiście preferujecie. A może wśród widzów znajdą się tacy, którzy będą zaczynać na przykład z dworca kolejowego. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani takim filmem o szczecińskich odcinkach różnych tras, adresowanym właśnie do turystów, gości, przyjezdnych. W pierwszej wsi od granicy o charakterystycznej nazwie Bismarck droga rowerowa na terenie miejscowości urywa się na chwilę, ale mam wrażenie, że ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, które tutaj obowiązuje, jest w Niemczech traktowane bardziej serio niż w Polsce. Tego niedogodnego odcinka krajówki, czy też raczej dokładniej rzecz biorąc Bundesstraße, jest około pół kilometra. I jest to jedyna tego typu luka na całym odcinku wspólnym, gdzie droga rowerowa wiedzie z B104, czyli aż do Pasewalku. Cały ten teren, choć bezwzględnie niewysoki, jest bardzo mocno pofałdowany, więc trasa na tym odcinku składa się w przeważającej części po prostu z niekończącej się liczby hopek. Suma podjazdów całej dzisiejszej rundy to 600 metrów, co na teoretycznie płaski teren z pagórkami do 50 metrów nad poziomem morza jest wynikiem co najmniej zastanawiającym. Może to głęboko subiektywna opinia, ale Leknic od zawsze robi na mnie dość przyjemne wrażenie w porównaniu z wieloma innymi przygranicznymi miasteczkami. Co prawda nie ma tu charakterystycznego układu ulic z małym rynkiem, ale za to odbijając kawałeczek na południe trafimy nad jezioro Leknicy-Rzy, które o cieplejszej porze roku może być ciekawym miejscem na postój, czy też nawet większy piknik. Teraz mamy porę zdecydowanie mało plażowo-jeziorową, więc jako alternatywę proponuję, żeby zjechać 100 metrów od głównej drogi do wieży zamkowej, będącej pozostałością po Castrum Lokenice. Zamek stał na granicy między Księstwem Szczecińskim a Brandenburgią. Przed 1390 rokiem należał do Brandenburgii, w latach 1390-1468 do książąt pomorskich. Formalnie włączono go z powrotem do Brandenburgii w 1472 roku po zawarciu przez książąt pomorskich i elektora brandenburskiego Albrechta III Achillesa II pokoju w Prenzlau. Wieżę można zwiedzać od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 17. O drodze z Leknic do Pasewalku można powiedzieć przede wszystkim, że jest wygodna. Nie znajdziemy tu jakichś szczególnie ujmujących doznań krajoznawczych, ale nie napotkamy też rowerowych przeszkadzajek. Chyba że za takie uznamy zmiany strony drogi, po której wiedzie DDR-ka, albo trochę polbruku na ciągach pieszo-rowerowych w jednej czy drugiej wsi. Swoją drogą nie mam kompletnie pojęcia, czy Niemcy mają jakieś swoje charakterystyczne określenie na kostkę, którą w Polsce wszyscy właśnie polbrukiem zwą. Wjazd do Pasewalku przypomina o tym, jak bardzo szpetnym pomysłem była socjalistyczna koncepcja unifikacji architektury niezależnie od kraju,
który został tym wirusem dotknięty. Jadąc na wprost, dotarlibyśmy do centrum z niezbyt dobrze zachowanym starym miastem, którego najbardziej cenne pozostałości to bodaj 2-3 bramy średniowieczne i mury obronne. Myślę, że można by to dokładniej obadać, ale w jakimś innym odcinku, gdyż dzisiaj jeszcze mnóstwo drogi przed nami. Droga na północ od Pasewalku wciąż jest bez zarzutu, ale trochę już zaczynam czuć kilometry w nogach. Nie widzę nigdzie żadnej gustownej wiatki, więc za nastrojowe tło do odpoczynku musi posłużyć taki oto sosnowy zagajnik. Sielanka kończy się, ale na krótko, w Wierk. Przed samą wsią nic nie zapowiada patatajni. Od koniec drogi rowerowej główna szosa idzie obwodnicą, a my musimy zjechać do wsi. No ale bruk tu jest konkretny. Właściwie te 200 czy 300 metrów można by się równie dobrze przespacerować z korzyścią dla rowerzysty i roweru. No chyba, że macie amortyzator. Ale za Wieryk z powrotem wskakujemy na gładziutki asfalt, niemal rowerostrady i przez najbliższe prawie 10 km stanie się ona niemal monotonnym towarzyszem naszej podróży. I tak do samego Torgelow. Tutaj, żeby rzucić okiem na interesujące nas rzeczy, czyli ruiny zamków Torgelów i Skansen, musimy zjechać z głównego szlaku. Samych ruin zamku jest niewiele, ale za to zrekonstruowano dawne podzamcze, Castrum Turgelowe. Jest to jednak atrakcja sezonowa. Według informacji ze strony internetowej regularne godziny otwarcia obowiązują od maja do września. W pozostałych miesiącach po wcześniejszym umówieniu się, czyli po prostu grupy zorganizowane. A więc do kajecika. I ciepłą porą przyjedziemy obadać, jak to wszystko się tutaj dokładnie prezentuje. No tutaj trzeba było wrócić po śladach do głównej ścieżki rowerowej, bo postanowiłem obadać nieznane mi tereny i jakoś się w tym Torgelow delikatnie zaplątałem. No ale jak widać ruch jest znikomy, więc całkiem zupełnie spokojnie można się porozglądać. Z Torgelow do Egesin mamy do wyboru. Albo jechać szlakiem Berlin-Uznam, albo DDR-ką wzdłuż drogi L32. Ten drugi wariant jest krótszy, a szlak zostawimy sobie do sprawdzenia na jakiś cieplejszy i bardziej suchy miesiąc. Ta część trasy jest krótsza niż poprzednia i też nieco bardziej urozmaicona. Tak więc tak zwane najgorsze za nami. Chociaż tak naprawdę wcale nie było takie najgorsze, bo w wielu różnych miejscach, między innymi w Polsce, życzyłbym sobie równie najgorszych, w cudzysłowie monotonnych, długich odcinków dróg rowerowych wzdłuż głównych dróg. W Torgelow przejeżdżaliśmy przez Wkrę, a w Egesin przedostajemy się na drugą stronę rzeczki Rendowa, po niemiecku Randov. Oprócz niewielkiej przystani mamy tutaj Centrum Informacji Turystycznej Parku Krajobrazowego Zalewu Szczecińskiego wraz z niewielką wystawą, czynną codziennie oprócz niedziel. Tak więc mój sprytny plan na jakąś majową relację obejmuje już skansen w Torgelow oraz wystawę w Egesin. Tyle rzeczy do obejrzenia, a zawsze tak mało czasu. Zastanawiałem się przez chwilę, czy nie zawrócić z Egesin już na Hintersee, ale jakoś nie mogę sobie podarować tego Ikerminde. Sama plaża bez Starego Miasta i zawrotka śladem D12, tak żeby jak najmniej jeździć po mieście. Tak sobie w duchu powtarzam. I patrzę na licznik, bo na nim jest już ponad 70 km przejechanych, a byłem przekonany, że wariant przez Pasewalk do samego Ikerminde wyniesie około 65 km. Czyli najwidoczniej coś pokręciłem. W Hoppenwalde jest mało miejsca po obydwu stronach drogi, więc ta część trasy między Pasewalkiem a Ikerminde jest naprawdę najbardziej urozmaicona, ale po tylu kilometrach leśnej rowerostrady to nawet dobrze. Czas tutaj szybciej mija.
Oto i Ickerminde, a wraz z nim fantazyjnie wydeptany czy też wyjeżdżony skrócik. Jeszcze parę metrów i dojeżdżamy do bulwaru nad Wkrą, w najbardziej turystycznym ze wszystkich dzisiejszych miasteczek. Samo Stare Miasto, choć niewielkie, być może zasługuje na osobny odcinek. Dzisiaj głównym celem jest jednak plaża nad zalewem. No i przy okazji nie przesadzenie z liczbą przejechanych kilometrów. Pierwotnie celowałem w jakieś 130, ale coś czuję, że ten budżet może zostać przekroczony. Panorama zalewu to jest coś, co zawsze działa kojąco. Trochę takie małe morze, nad które można wyskoczyć na rowerze spod domu w pół dnia. To właśnie w takich miejscach rowerowe wyprawy najbardziej nabierają sensu. To jest ten moment, kiedy czujesz, że warto było ruszyć z domu. Planowałem pierwotnie wracać przez Ryd, ale widzę, że muszę już trochę poskromić swoje plany, apetyty. Oczywiście pojawia się w głowie myśl, żeby wracać przez Dobieszczyn, ale ostatnio już tyle razy wykorzystywałem ten skrót i do tego po ciemku, że mam już naprawdę go dość. I długiej i prostej na Tarnowo też już mam dosyć. A tymczasem mijam Belin z niewielką plażą i fajnym letnim Biergarten, które znacie z filmu o trasie wokół zalewu. A jeżeli nie znacie, to obejrzyjcie koniecznie. Lecimy dalej. Pogoda tak jakby zamierzała się polepszyć. Nawierzchnie gdzieniegdzie zaczynają trochę podsychać. Jest ogólnie coraz lepiej. Wariant przez Ryd to droga w całości rowerowa lub rowero-przyjazna, w sensie trekkingowym lub familijnym. Natomiast wariant przez Likow to dokładne przeciwieństwo. Nie w sensie nieprzyjazności, ale pomijając początkowy bruczek w Vogelsang, to jest to 100% szosa. I dzięki temu w pół godziny od Ickerminde można dojechać do Płotków Albek. Ale nie tego nadmorskiego Albek. Ale to już wiecie z jednego z ostatnich filmów. Tutaj wskakujemy na asfalt do Hinterzee i 100 kilometr zbliża się, jakby to powiedzieć, wielkimi krokami, więc pora na krótkie podsumowanie. Trasa trochę pretekst na rekonesans, a trochę prawdziwy rekonesans. Nad wyraz udany, mnóstwo tematów po drodze, które można obadać, zwiedzić, zrelacjonować, jak tylko aura będzie sprzyjać bardziej zmiennemu tempu rowerowych wypraw. No a poza tym chyba trochę się przyzwyczaiłem do gravela. Teraz też jest jeszcze trochę za zimno, ale jestem ciekaw, jak się będzie sprawował na naprawdę długich trasach. Jeżeli też jesteś tego ciekaw lub ciekawa, to jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj proszę kanał, a ja bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału w całości. Zachęcam jeszcze do nakarmienia wiecznie głodnego algorytmu YouTube'a lajkiem i zapraszam na następne filmy. I żegnam się. Do następnego razu.